Witajcie, to jest vlog Katowice Airport. Ja nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem Pyrzowickiego Lotniska, a w tym odcinku podsumujemy statystyki Cargo Katowice Airport za 2021 rok. Zapraszam! Katowice Airport to lotnisko wielofunkcyjne, ale co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że dysponujemy infrastrukturą nie tylko do obsługi ruchu pasażerskiego. Funkcjonuje u nas także spora baza, w której serwisowane są statki powietrzne, a w południowo-wschodniej części portu mamy zlokalizowaną nowoczesną strefę cargo i w tymże właśnie segmencie ruchu, czyli w ruchu towarowym, lotniczym od wielu lat Pyrzowickie Lotnisko jest niekwestionowanym liderem w gronie 13 polskich portów regionalnych, a rok 2021 jeszcze umocnił nas na tym pierwszym miejscu. Ale zanim przyjrzymy się statystykom ruchu cargo za 2021 rok, to spójrzmy jeszcze na siatkę połączeń towarowych, regularnych, która dostępna jest z Pyrzowic, ponieważ tutaj w minionym roku, a nagrywam te słowa w styczniu 2022, także wydarzyło się wiele dobrego. W grudniu 2020 roku Katowice Airport dysponowało 4 regularnymi trasami cargo, a rok później tych tras było już 10. Na tej grafice widzicie te 4 trasy, które dostępne były w grudniu 2020 roku. Na pierwszym miejscu DHL Express. Nie ma tutaj absolutnie przypadku, ponieważ jest to firma, która najdłużej operuje w ruchu cargo z Pyrzowickiego Lotniska. Zadebiutowała w 1996 roku. Oprócz tego mamy połączenie UPS do Kolonii Bonn, no i 2 trasy firmy FedEx. A co wydarzyło się w roku 2021? Nowe trasy cargo Katowice Airport w 2021 roku to po pierwsze Lufthansa Cargo, która w styczniu uruchomiła w Pyrzowicach ogólnopolski punkt integracji fraktu w modelu RFS i uruchomiła następujące połączenia. Przy okazji warto powiedzieć o tym, czym jest RFS. To jest transport przesyłek ciężarówkami między różnymi lotniskami, który realizowany jest na zlecenie linii lotniczych. Z punktu widzenia przepisów samochód ciężarowy RFS traktowany jest jako przewóz lotniczy. Na przykład każdy transport ma nadany numer rejsu. Zresztą możecie sobie to sprawdzić na stronie Lufthansa Cargo. Wejdźcie na tą stronę, wybierzcie sobie Katowice i tam lotnisko docelowe, czyli Frankfurt lub Wiedeń. I zobaczycie, według jakiego rozkładu jeżdżą ciężarówki z frachtem lotniczym Lufthansa Cargo z Pyrzowic i do Pyrzowic. Polecam. Drugim podmiotem, który intensywnie rozwijał siatkę połączeń towarowych z Pyrzowickiego Lotniska w 2021 roku jest Amazon, a na grafice widzicie 4 kierunki, a właściwie rotacje, które na zlecenie Amazona w połowie 2021 roku zostały uruchomione z Katowice Airport. Wszystkie trasy obsługiwane są frachtowcami Boeingami 737 w wersjach 400 lub 800. Ładnie urosła nam siatka połączeń cargo w 2021 roku, prawda? I oczywiście za tym wzrostem liczby kierunków poszedł także wzrost wolumenu obsługiwanego fraktu na naszym terminalu towarowym. Widać to znakomicie w statystykach i ich porównaniu z latami 2019-2020. Wtedy obracaliśmy się w około 20 000 ton rocznie, gdzie rok 2021 przyniósł aż 57% wzrost fraktu. To jest około 11 700 ton więcej w porównaniu z rokiem 2020 i stąd ten rekordowy wynik. Pierwszy raz w historii Pyrzowice w skali roku przekroczyły 30 000 ton obsłużonego fraktu. Ważną daną jest dla nas także liczba startów i lądowań, szczególnie, że ona bezpośrednio przekłada się na przychody dla zarządzającego lotniskiem i tutaj także widać, jak cargo w 2021 roku robiło robotę, ponieważ jak wiecie, ruch pasażerski cały czas ma problem z odbudową, a my mieliśmy cargo i cargo, które jeszcze bardzo mocno rosło na liczbie operacji. Bardzo dobrze prezentuje to niniejsza tabela. W latach 2019-2020 średnio w Pyrzowicach było około 3000 startów i lądowań frachtowców, a w roku 2021
aż 4642 starty i lądowania samolotów cargo, a to 1515 operacji więcej. To jest o 48,5% więcej w porównaniu z rokiem 2020. A jeśli odniesiemy liczbę operacji cargo do liczby startów i lądowań ogółem, którą w danym roku odnotowaliśmy w pyrzowickim lotnisku, to co nam wyjdzie? Jaki udział procentowy ma ruch cargo w poszczególnych ostatnich latach w Pyrzowicach? Proszę bardzo. Jak widzicie, rok 2019, ostatni rok przed pandemią, tutaj mamy 41 606 operacji w ruchu ogółem, z tego nieco ponad 3000, czyli 7% udziału w całości ruchu, to są operacje cargo. Rok 2020, czyli początek pandemii koronawirusa, początek największego kryzysu w historii branży lotniczej, zdecydowany spadek liczby operacji ogółem, których odnotowaliśmy niecałe 22 000, ale cargo trzyma się mocno, nawet zanotowało wzrost w porównaniu z rokiem 2019. Mamy tutaj 3127 startów i lądowań, co daje nam ponad 14% udział w całości liczby operacji. No i rok 2021, wyraźna odbudowa liczby operacji ogółem. Mamy tutaj prawie 29 000 startów i lądowań, z tego 4642 zdecydowany wzrost. Liczba startów i lądowań samolotów cargo, co przekłada się na już 16% udział w całości liczby operacji. Czy to dobrze? To dobrze, ponieważ to wskazuje na to, że nasz projekt związany z dywersyfikacją ruchu na pyrzowickim lotnisku jest realizowany z powodzeniem. Nie chcemy uzależniać się tylko od jednego segmentu ruchu, czyli od ruchu pasażerskiego. Cargo z każdym rokiem będzie stanowiło w Pyrzowicach coraz ważniejszy filar działalności lotniska, co w sytuacjach kryzysowych, jak pokazuje pandemia koronawirusa, jest bardzo korzystne z perspektywy sytuacji finansowej spółki zarządzającej lotniskiem. I na koniec nasze prognozy i plany związane z segmentem cargo na 2022 rok. Po pierwsze, spodziewamy się, że firmy specjalizujące się w transporcie ładunków drogą lotniczą przewiozą z i do Pyrzowic ponad 40 000 ton fraktu. Tym samym drugi rok z rzędu pokonamy symboliczną granicę. W 2021 roku pierwszy raz w historii Pyrzowic zanotowaliśmy ponad 30 000 ton ładunków, a w 2022 roku prognozujemy, że odnotujemy po raz pierwszy ponad 40 000 ton cargo. Po drugie, spodziewamy się uruchomienia od 3 do 4 nowych tras towarowych. Jakie to będą kierunki, tego jeszcze Wam nie możemy powiedzieć, ale z pewnością komunikaty na ten temat, gdy te trasy już wystartują, pojawią się w naszych mediach społecznościowych, czy to na Facebooku Pyrzowickiego Lotniska, czy na Twitterze, czy też na Instagramie. Zresztą zachęcam i zapraszam do śledzenia tych kanałów Katowice Airport. No i po trzecie, intensywnie pracujemy nad projektem i inwestycją budowy drugiego terminalu towarowego. To jest obiekt, który powstanie na wschód od istniejącego terminalu cargo. Będzie miał około 10 000 m2 powierzchni. W pierwszym kwartale 2022 roku chcielibyśmy ogłosić przetarg na wybór wykonawcy projektu tego obiektu, a samą budowę pragnęlibyśmy rozpocząć w pierwszej połowie 2023 roku. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka vloga Pyrzowickiego Lotniska. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie nam bardzo miło za docenienie naszej pracy, a jeśli macie jakieś pytania co do tego materiału, to zadajcie je proszę w komentarzach poniżej, a my jak zawsze postaramy się na nie merytorycznie odpowiedzieć. Gorąco zachęcam także do subskrybowania kanału Pyrzowickiego Lotniska, najlepiej z dzwoneczkiem. Dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia o nowych materiałach, które dosyć regularnie staramy się publikować na tym kanale. My widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem mówię Wam do widzenia i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Cześć!